Elden Ring. Druga gra From Software z pierścieniem w tytule i jakby nie patrzeć kolejna odsłona serii Soulsborne. Na wstępie muszę powiedzieć, że nie jestem wielbicielem tej serii. To świetne gry, szczególnie Bloodborne, ale nie urzekły mnie tak bardzo jak inna seria tych samych twórców, czyli Armored Core. To jednak nie zmienia faktu, że bardzo szanuję Soulsy. Po prostu chciałem zaznaczyć, że nie jest to materiał, w którym będę śpiewał peany o tym, jak Soulsy odmieniły moje życie itp. Wracając do Eldena. W produkcję gry podobno był zaangażowany George R.R. Martin, choć nie wiadomo do końca w jakim stopniu. To oraz prowadzenie otwartego świata najwidoczniej jednak wystarczyło, by zachęcić do gry osoby zazwyczaj stroniące od Soulsów. Wydany w 2022 roku tytuł stał się hitem i przyczynił się w dużym stopniu do popularyzacji gatunku Souls-like. I to wszystko mimo poziomu trudności, który znacznie odbiega od tego, do czego przyzwyczaił nas growy mainstream. Cześć, jestem Lord Venom, a to jest kolejny film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Tym razem na temat gry Elden Ring oraz jej dodatku Shadow of the Earth 3. Nie przedłużając, zapraszam. Już od pierwszych chwil Elden Ring zaskakuje. Poprzednie tytuły Fromu charakteryzowały się czymś, co określiłbym jako budżetowość. Widać było nie najlepsze asety, których jakoś maskowano świetnym oświetleniem, recykling i pewnego rodzaju toporność w sterowaniu. Tu już w kreatorze postaci zobaczymy jakościowy przeskok, a to dopiero początek. Po samouczku otwiera się przed nami nie liniowy zlepek korytarzy ze sporadycznymi większymi lokacjami, a wielka, otwarta mapa. Możemy pójść w dowolnym kierunku tak długo jak nie blokuje nas brak jakiegoś kluczowego przedmiotu lub boss blokujący przejście. Nie uświadczymy tu na mapie znaczników poza punktami szybkiej podróży oraz lokacjami postaci. Sprawia to, że choć świat jest zawalony aktywnościami, to nie wydaje się to tak przytłaczające jak w większości tytułów AAA. Oczywiście bardziej tradycyjnych, korytarzowych miejscówek tu nie brakuje, ale wciąż zmienia to sposób, w jaki podchodzimy do gry. Miejsca łaski robiące tu za ogniska wskazują nam ogólny kierunek, w którym mamy się udać, by popchnąć fabułę do przodu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by z tej ścieżki zboczyć. Ba, jest to podejście wręcz preferowane. Jeśli dla nas akcja nam nie idzie, warto się udać w inną stronę, zamiast walczyć z uporem maniaka, wylewelować postać, pozbierać przedmioty, czy nawet przygotować się pod wybrany build. W przeciwieństwie do poprzednich Soulsów nie ma aż tak wielu barier, które by nas powstrzymywały przed zrobieniem OP postaci. Gra nawet dla żartu kilkukrotnie wysyła nas do późniejszych lokacji, w których teoretycznie powinniśmy być za słabi. Tylko że ma to pewną wadę. Może się zdarzyć, że w takiej lokacji natrafimy na konkretny typ przeciwnika, a potem wrócimy się do poprzedniej i napotkamy tego samego przeciwnika z doklejonym paskiem bossa. Wtedy już nie robi takiego wrażenia, bo w innym miejscu jest produkowany masowo. Prawdopodobnie też padnie w ciągu kilku sekund i nawet nie zdąży nas drasnąć. Zakłóca to mocno wzrost poziomu trudności i to może być wada albo zaleta w zależności od tego, jak patrzymy na to. Czy może lubimy czuć się potężni, czy chcemy mieć wyważone doświadczenie. Występuje tu też ulubiona rzecz growych recenzentów, czyli cykl dnia i nocy. Wpływa to nie tylko na wizuali, ale też na zmieszczenie przeciwników. Niektórzy bossowie pojawiają się tylko o danej porze i mogą nas nagle zaskoczyć podczas eksploracji. Nasz rumak, Torrent, pozwala nam ominąć większość zagrożeń, więc nie sprawia to takiego problemu. Z drugiej strony tych zagrożeń jest teraz znacznie więcej. Wiele z miejscówek ani trochę nie wygląda jak arena do walki z bossem, więc możemy się na nie natknąć całkowicie przypadkiem. Walki z bossami to creme de la creme Soulsów i nie inaczej jest w Eldenie. Wrogów z paskiem zdrowia typowym dla bossa jest w sumie 238. Wielu z nich, jak się później okazuje, to zwykli wrogowie z doklejonym paskiem zdrowia, którzy zostali wrzuceni do wcześniejszych lokacji. Przykładowo w Dark Souls smoki były rzadkie i spotkanie takiego to był zawsze big deal. Tutaj pierwszy smok, jakiego spotykamy, ma pasek zdrowia bossa. Ale co z tego, skoro potem trafiamy na lokację, w której dokładnie takie same smoki występują jako zwykłe mobki. To zdarza się w przypadku wielu typów przeciwników i ich wyjątkowość po prostu się rozmywa. Po odliczeniu powtarzających się bossów z zawyżonymi statystykami i tak nam zostaje ponad 100. Ale część z nich to po prostu ucisneni przeciwnicy z lekko zmienionym wyglądem i dodanymi ruchami, co już nie wygląda tak imponująco. Inną wadą niektórych bossów jest poświęcenie flow na rzecz wizualnego spektaklu. W niektórych walkach zdarza się, że boss wychodzi poza nasz zasięg i ani nas nie atakuje, ani my nie możemy zaatakować jego. Wtedy możemy tylko cierpliwie czekać, aż łaskawie wróci. To wygląda dobrze, ale mechanicznie jest krokiem wstecz względem Soulsów. Niestety tych ważniejszych, bardziej pamiętnych bossów jest tu tylko 16. Co nie zmienia faktu, że już jak takiego pokonamy, to zapamiętamy go na długo. Choćby Malenia, która już zdążyła się zapisać w historii jako jeden z najtrudniejszych bossów z katalogu FromSoftu. Choć moim zdaniem nie ma startu do takiej Zinaidy Armored Core Last Raven. Pojedyncze przejście zajęło mi 50 godzin i zdążyłem zobaczyć tylko jedno zakończenie z 6. I wydaje mi się, że nie wyczyściłem nawet połowy z dodatkowych dungeonów.
Zobaczenie wszystkiego zajęłoby mi pewnie ponad 100 godzin. Ale o czym w zasadzie jest Elden Ring? Gra dzieje się w krainie znanej jako Ziemię Pomiędzy. Wcieramy się w postać Zmatowieńca, jednego z wielu wygnańców, którzy zostali wezwani z powrotem do krainy po roztrzaskaniu tytułowego eldeńskiego kręgu. Powoduje to, że niegdyś prosperujący świat popada nagle w ruinę, a naprawić wszystko może tylko eldeński władca. Zadaniem naszej postaci będzie zostanie tymże władcą oraz przywrócenie starego porządku lub wprowadzenie nowego w zależności od tego, komu pomożemy. W tej podróży towarzyszyć nam będzie Melina, która choć nie jest w stanie nam pomóc bezpośrednio w walce, tak wzmacnia naszą postać, jeśli damy jej odpowiednią ilość run. Opowieść nie jest nam całkowicie wyłożona na tacy, choć i tak się idzie dowiedzieć więcej z samych dialogów niż w Soulsach. Wiele wątków trzeba samemu posklejać z wypowiedzi, opisów przedmiotów czy wiadomości rozsianych po świecie. Mimo dość mrocznego tonu nie brakuje tu barwniejszych postaci z ciekawymi wątkami pobocznymi, czasami poważniejszymi, a czasami takimi, które pozwolą nam się uśmiechnąć, jak na przykład Aleksander, wojowniczy słoik, zdeprawowany łajnożerca, czy żółw papież. Nie wiem jak wy, ale ja czasami odnoszę wrażenie, że FromSoft już całkowicie poszedł w memy. 100% powaga graniczy tu z masą dziwactw, a w świecie tak dziwnym zaczyna to wyglądać jak zwykły wtorek. To jak w ogóle wygląda rozgrywka w Elden Ring? Pierwsze co się rzuca w oczy to zdecydowanie wygodniejsze sterowanie względem poprzednich gier. Postać obraca się wręcz błyskawicznie i porusza ze znacznie mniejszym ciężarem. Do tego w końcu potrafi skakać w miejscu i się skradać. Można się kłócić, że to już zostało wprowadzone w Sekiro, ale moim zdaniem nie był to Souls, tylko slasher z pożyczonymi elementami Soulsa. Tak czy inaczej Elden Ring pozbawiony jest drewnianego poruszania się postaci i może to się wydać dziwne komuś, kto ogrywa te gry po kolei. Poza tym rozgrywka to prawie standardowy gameplay z Soulsów. Postać posiada atak szybki, mocny, możliwość parowania oraz wykonywania uników. Ponadto możemy wykorzystywać przedmioty leczące, inkantacje oraz czary. Mamy też ataki z zaskoczenia i w końcu, po długiej przerwie od oryginalnego Demon's Souls, atak z zaskoczenia następuje po wciśnięciu jednego przycisku bez żadnych udziwnień. Pojawiają się też pewne nowości. Skok w końcu stał się pełnoprawną formą wykonywania uników. Ponadto każda broń ma teraz specjalną zdolność, którą możemy modyfikować, nakładając na nie prochy wojny. W niektórych przypadkach jest to specjalny atak, a w jeszcze innych całkowita zmiana naszego stylu walki. Sprawia to, że mamy ogromne opcje kustomizacji broni i ogólnie całego buildu postaci. W niektórych przypadkach ogromną pomocą jest też torrent. Nasz rumak jest szybki i potrafi wykonywać podwójne skoki. Ponadto potrafi wytrzymać całkiem sporo trafień. Widać, że niektóre walki, takie jak Fire Giant, były projektowane z myślą o używaniu konia. Niektórych przeciwników w otwartym świecie można z kolei całkowicie zbanalizować, krążąc wokół nich na koniu. W przypadku utraty konia możemy poświęcić jedno użycie naszej leczącej flaszki, by go przywrócić. To nie jest oczywiście jedyny summon, jakiego możemy przyzwać. Do niektórych walk z bossami możemy przyzwać postaci poboczne. To żadna nowość. Choć nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że takich walk w Eldenie jest zaskakująco mało w porównaniu do innych Soulsów. Wynika to pewnie z nowego rodzaju summonów. Popioły duchów pozwalają nam przyzwać do pomocy wcześniej napotkanych przeciwników, o ile znaleźliśmy odpowiednie popioły w świecie. Nie można tak zrobić w każdej walce, ale jeśli już, to jest to ogromną pomocą. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Mimic Tear, który jest praktycznie kopią postaci gracza, ale odporną na efekty statusu. Posiada te same przedmioty co gracz, ale w nieskończonej ilości i świetnie odwraca uwagę wrogów. A propos mimików. Z przyzwyczajenia uderzyłem w każdą skrzynię przed jej otwarciem i jeszcze żadna nie próbowała mnie pożreć. Ku mojemu zaskoczeniu takie mimiki w tym świecie nie występują. Jeśli summony wciąż nie wystarczają, zawsze możemy przyzwać do pomocy innego gracza. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zdrowie przeciwników skaluje się do ilości graczy w sesji. W rezultacie może być tak, że multiplayer tylko utrudni nam walkę zamiast ją ułatwiać. W przeciwieństwie do poprzednich Soulsów, po śmierci nie tracimy ani człowieczeństwa, ani możliwości przyzywania, ani nie skraca nam to paska życia. Zamiast tego, jeśli już tracimy coś, to efekt wielkiej runy. Są to dodatkowe przedmioty, które możemy całkowicie przegapić przez całą rozgrywkę. Ja swoją pierwszą wielką runę zebrałem dopiero po 20 godzinach. Jednakże warto je zbierać, ponieważ serwują nam dodatkowe ulepszenia, takie jak wzrost statystyk, częściowe leczenie po każdym ataku itd. Reasumując, te wszystkie zmiany w połączeniu z setkami dostępnych dla gracza buildów sprawiają, że Elden Ring jest do tej pory najłatwiejszym Soulsem. Jest też o wiele przyjemniejszą grą dla oka. Otwarte lokacje są zróżnicowane i barwne. Niekiedy łapałem się na zatrzymywaniu w miejscu, by pooglądać widoki, ale to się tyczy bardziej otwartych lokacji, bo o ile te ważniejsze korytarzowe miejscówki dalej potrafią zachwycić, tak dodatkowe dungeony wykazują się raczej monotonią. To na zmianę albo grobowce, albo kopalnie. Reguły wyglądają bardzo podobnie, choć często różnią się projektem, a czasami nawet zagadkami. Wspomniałem, że graficznie gra zaliczyła duży skok i to widać nie tylko na głównych postaciach, ale także na wrogach. Widać gołym okiem, że From Software nie jest już studiem, które robi gry na niskim budżecie i przebyło długą drogę, by to osiągnąć. Dźwiękowo nie mogę powiedzieć, by gra zaliczyła progres, bo Soulsy już i tak miały świetne udźwiękowienie. W spokojniejszych chwilach będą nam towarzyszyć bardziej ambientowe nuty, jeśli w ogóle. Podczas walk z bossami z kolei dynamiczne brzmienia orkiestralne, a czasami epickie nuty z chórami. Jeśli coś się rzuca w uszy, to na pewno bardziej naturalnie brzmiące dialogi.
Być może pan Martin miał coś do powiedzenia w tej kwestii. Postaci w końcu brzmią jak ludzie, a nie jakby recytowały Biblię. Ogólnie swoimi zmianami gra trochę przypomina Dark Souls 2, ale wykonane w mniej inwazyjny sposób. Najwidoczniej DS2 musiało popełnić parę błędów, żeby Elden Ring mógł zrobić to wszystko poprawnie. Tyle w temacie podstawowej gry. Ale pozostaje jeszcze jedna kwestia. Shadow of the Earth Tree. Dodatek tak wielki z taką ilością zmian, że nikt by się nie przyczepił, gdyby to była samodzielna gra. Aby wejść do dodatku, należy pokonać Moga, jednego z trudniejszych bossów dostępnych na końcowym etapie rozgrywki. Jednak gdy już padnie, otworem przed nami stanie zupełnie nowa kraina, znana jako Wymiar Cieni. Nazwa może budzić skojarzenie z Yu-Gi-Oh!, gdzie wysłanie kogoś do takiego wymiaru było sprytną cenzurą od gróźb karalnych. Mimo nazwy mamy tu do czynienia z ogromną i miejscami naprawdę piękną lokacją. Wątek fabularny kręci się wokół poszukiwania półboga Mikaeli oraz powstrzymania jego brata Mesmera przed szerzeniem chaosu w krainie. Choć na początku wątek ten wydaje się prosty, tak z czasem, jak się okazuje, nie wszystko jest takie jak się wydaje. Fabuła dodatku posiada kilka naprawdę dobrych zwrotów akcji i zmieni nasze postrzeganie fabuły podstawki. Nie brakuje tu też wątków pobocznych. Warto je wykonywać, ponieważ oprócz poszerzenia naszej wiedzy o postaciach wpływają na to, kogo możemy przyzywać do walk z bossami w wątku głównym. A tych unikalnych walk jest tu tym razem naprawdę sporo, bo aż 40. I to nie licząc tych dodatkowych, które są powtórkami z podstawki. Bossowie są tu dość kontrowersyjni, bo powielają dość irytujący schemat przetrzymywania ataków przed ich wykonaniem. To bardzo zakłóca tempo i sprawia, że trudniej wyczuć, kiedy zrobić unik. Inną wadą jest według mnie Hyper Armor, czyli sytuacja, w której boss podczas animacji ataku wydaje się niewzruszony naszymi atakami. Rozumiem, kiedy to się dzieje w przypadku jednego ataku. Może dwóch, ale tu większość ataków w movesetach bossów ma Hyper Armor, wliczając w to ataki z matowieńców, co absolutnie nie ma sensu, bo też mają ludzki wzrost i posturę, więc powinni reagować w taki sam sposób jak gracz. I tak, patrzę tu na ciebie, Rakshasa, z tym irytującym atakiem koszenia trawy. Ku mojemu zaskoczeniu znalazł się tu też jeden ciekawy, naprawdę fajnie zrobiony boss, który jest dość eksperymentalny i mocno się zmienia w zależności od tego, ile wykonaliśmy zadań pobocznych i jakie decyzje podjęliśmy. Ciekawy fight i nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie on zainspirował powstanie Elden Ring Night Rain. Trzeba też zaznaczyć, choć dodatek jest zbudowany na tych samych fundamentach co podstawka, tak drastycznie zmienia system progresji. Zarówno zwykli wrogowie, jak i bossowie są o wiele zwinniejsi i mocniejsi niż w podstawce. Żeby im dorównać, będziemy musieli zbierać porozrzucane po świecie fragmenty ostro drzewa oraz fragmenty drzewa cienia. Zwiększają one nasze statystyki tylko i wyłącznie na terenie wymiaru cienia, wyrównując szanse. Nie zapewnią nam one zwycięstwa, ale przepaść między potęgą postaci bez tych fragmentów, a ze wszystkimi jest ogromna. Wspomniałem, że fragmenty nie przechodzą do podstawki, ale ekwipunek już tak. W większości przypadków jest naprawdę dobry i potrafi znacznie ułatwić podstawową grę. Poza naprawdę pięknymi lokacjami na uwagę zasługuje fakt, że znaczna większość typu przeciwników w dodatku jest zupełnie nowa i tylko niewielka część się powtarza. Dodatkowe dungeony także charakteryzują się znacznie większym zróżnicowaniem. Nierzadko też wejdziemy do tunelu wyglądającego jak zwykły dodatkowy dungeon, a wyjdziemy w zupełnie nowej lokacji. Na przykład w jednym przypadku trafiłem do lokacji, która wystraszyła konia i wymusiła na mnie skradanie się oraz desperacką ucieczkę przed nieśmiertelnymi wrogami. Biorąc pod uwagę sporą wielkość mapy, takie zróżnicowanie kontentu jest bardzo imponujące. Shadow of the Earth Tree jest, jeśli nie jednym z najlepszych, to na pewno jednym z największych DLC, w jakie grałem. Przypomina mi trochę jak FromSoft robił sequele do różnych generacji Armored Core. Te sequele były bardzo mocno bazowane na numerycznych grach i oczywiście był widoczny recykling, ale jednocześnie było wprowadzane tyle zmian, że nie było wstydu, aby to wydać jako osobną grę. W dzisiejszym formacie takie coś by nie przeszło i musieliby pewnie to wydawać jako DLC w takiej samej formie jak Shadow of the Earth Tree. Podsumowując, co po tym wszystkim myślę o Elden Ring? To moim zdaniem najlepsze miejsce dla nowicjuszy, by wkręcić się w Soulsy. Gra jest naprawdę przystępna i nie odrzuca budżetowością. Jednocześnie dzięki mnogości opcji oraz ogromnym potencjale do robienia buildów zadowoli weteranów. Jeśli gramy na ślepo, poziom trudności jest nierówny i skacze jak kardiogram. Gra jest piękna wizualnie, wciąga i ma content na ponad 100 godzin. Osobiście polecam i mam nadzieję, że kolejne gry FromSoftu będą oscylować koło takiego samego poziomu jak Elden Ring. Poprzeczka jest zawieszona tak wysoko, że wątpię, by to przebili i mogą już tylko iść w inną stronę. Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że dadzą nam więcej hitów, a może przy okazji wrócą do tego, co potrafią robić najlepiej, do robienia świetnych gier o mechach. Piszcie w komentarzach, jeśli chcecie materiały o serii Armored Core, chętnie ogram te gry jeszcze raz i podzielę się swoimi myślami i myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć. Polecam zostawić suba, dać łapkę w górę, ewentualnie w dół, zostawić komentarz i sprawdzić poprzednie materiały. Zapraszam też serdecznie na obejrzenie mojej kolejnej walki z backlogiem. Mówił do Was Lord Venom, cześć!